Dzień dobry. Jest 30 grudnia. Przyjechaliśmy na siedlisko. Ja idę na szybki spacer przed pracą. Darek siedzi w przyczepie i obmyśla plan. Sporo gałęzi spadło nam z naszej lipy. O! Niski poziom zużycia baterii. W warzywniku jeszcze cień. Tam dalej już słoneczko. Cień i przymrozki. Jarmuż pięknie wygląda, a ten był smaczny. I tu rzodkiewki też były smaczne. A kot idzie na spacer z panią. Chodź, kocie. Zimno jest. No i co, Gulliverku? Chodź! Gulliver się nie może zdecydować. No idziesz, Gulliver? Chyba jednak nie. Zimno mi, muszę sobie jakieś rękawiczki kupić, które będą pozwalały na filmowanie. Pięknie, malowniczo wygląda ten mały stawik. Całkiem spory jest, jak jest dużo wody, to jest całkiem duży. Z ławeczki mi zwiało styropian. Znalazłam go w trzcinowisku. Chodź, malutki, idziemy na słońce. Dopiero przy drugim mostku. Jestem na słońcu. Ale jakby niewiele cieplej. Zajrzyjmy do stawu. Ślisko. Wody jest już dużo więcej. Przydałoby się tutaj w tej glinie wyciąć też kilka stopni, bo się dosyć ciężko podchodzi. Zwłaszcza ten fragment stromy. Okej.
Ten staw też skuty lodem. Co tam, malutki? Sprawdzisz? Jaki lód? O, całkiem. Próba nożna. Ops. Muszę bezpiecznie odstawić kubek. No, przy brzegu całkiem gruby. Jeszcze tylko na chwilę dostał. Świetne dźwięki. Ale liść dużo. No co, ale żeś sobie znalazł zabawkę. Chyba ją wygrzebałeś spod lodu. Co? Dzień dobry. Musiało tu nieźle powiać, jak nas nie było. Marta już mówiła, że sporo gałęzi leży, ale nie wspomniała też, że wywróciło tą konstrukcję drewnianą, konstrukcję do ekranu, do kina letniego. A nie jest łatwo wywrócić taki trójnóg. Ciekawe. Mamy też małą Szkodę w lesie. O, porozwiewało też te nasze butelki. Trzeba pozbierać. Mamy też Szkodę w lesie, zacząłem o tym mówić. Takie drzewo, które było już uschnięte, to było widać, że one są uschnięte, ale stało, trzymało się, a teraz złamała się góra i znowu to jest chyba topola osika, chyba tak się na to mówi. Łamał się czubek tego drzewa, tu przy tym stawie leśnym. I tak przez moment myślałem, czy go nie ściąć. No, to jest takie dość duże drzewo. No, tam czubek się właśnie ułamał. Ale tak sobie myślę. Chodź malutki tutaj, pokaż, jak duże to drzewo jest. Chodź. No, grube jest. Ale tak sobie myślę, że skoro na górze to wyglądało tak mocno jest to przepruchniałe, to okej, ten konar tutaj leżący pewnie potnę na opał, ale tego drzewa nie będę ścinał. Tak jak ktoś powiedział, że warto zostawiać takie dziuplaste drzewa, to i to zostawię, tym bardziej, że pewnie i ono jest trochę przepruchniałe. Jedyne, co mnie martwi, to tam na samym szczycie ta wielka gałąź, która odchodzi na lewo, bo jak to się komuś zwali na głowę, to nie będzie fajnie. Tak, malutki, zostawimy je. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy do domu i opowiemy o tym, co chcę zrobić z domem z zewnątrz. Wrócę do waszych pytań. Dużo pytań było o to, w jaki sposób zamierzamy wykończyć ten dom. Wewnątrz, jak i z zewnątrz. W tym odcinku może opowiem tylko o tym etapie z zewnątrz. Więc poczynając od może dachu. Chcielibyśmy, żeby tu wróciła dachówka. Oryginalnie na tym domu była taka dachówka cementowa, tak jak na stodole. Problem z taką dachówką jest tylko taki, że trudno jest znaleźć w dobrym stanie taką dachówkę z odzysku. Ona niestety nie jest zbyt trwała i
Mało kto decyduje się, rozbierając takie domy, czy rozbierając takie budynki gospodarcze, na to, żeby w sposób delikatny taką dachówkę zdejmować. Więc szanse, że się ją pozyska, są niewielkie, a jej jakość będzie no, prawdopodobnie taka jak i tu, jak widzicie. Przez te kilkadziesiąt lat dachówka mocno się zniszczyła. Ale dachówka to jest jednak dobra rzecz do takiego domu. Z jednej, bo ona po prostu go dość solidnie dociąża i stabilizuje taki dom. Także zdjęcie tej dachówki betonowej, która tu było, i położenie tej blachy nie zrobiło najlepiej dla całego budynku, dla całej konstrukcji. Także będę szukał dachówki takiej ceramicznej, ceglanej, w kolorze ceglanym i to będziemy chcieli tu przywrócić. Od frontu będziemy chcieli również dobudować mały ganek. Domek sam w sobie jest mały, bo ma około 50 m², więc taki ganek to będzie następne pomieszczenie, które na pewno się przyda, a też myślę, że poprawi wygląd domu. Tu z tej lewej strony, z tej krótszej ściany, będę chciał również dorobić taki mały daszek. Taki daszek, jak jest zresztą z tamtej strony. Już przejdę i wam go pokażę. W międzyczasie może powiem o oknach. Okna na pewno będziemy chcieli, żeby to były okna drewniane. Są w sprzedaży oferowane okna skrzynkowe. Ja jeszcze popatrzę na te, które tu były oryginalnie, bo mam cały komplet i zobaczę, czy może da się je w jakiś sposób odzyskać, ale jeśli nie, to prawdopodobnie kupimy właśnie takie okna skrzynkowe. Wracając do daszku, no, z tej strony jest taki daszek. On wystaje jakieś 60 cm poza obrys domu i to jest ważny element, bo zabezpiecza te boczne ściany przed opadami. Na pewno nie będziemy ocieplali domu z zewnątrz. Chcemy, żeby ten wygląd bali był tak jak teraz tu w oryginale. Przechodząc może na tył domu, powiem parę słów o ganku, o tarasie, przepraszam, który tutaj planujemy zrobić. Ja już wspominałem o tym, że chcę. To była taka dobudówka, którą rozbierałem z uwagi na jej stan. Tą dobudówkę w zasadzie będę chciał odtworzyć. I tak jak już wspominałem w jednym z filmów, nie chcę łamać tego dachu. W związku z tym też ten taras nie może być zbyt szeroki. Nie mógłby być zbyt szeroki, ta część zadaszona, dlatego że ten dach dość ostro schodzi i jakbym zrobił taki 2 czy 3 metrowy taras i chciał go zadaszyć, to byłoby po prostu bardzo nisko. Pierwotnie myśleliśmy o tym, żeby ten taras zrobić na całej długości domu, ale tu jest zmiana planów. Zmiana planów jakby z 2 powodów. Jeden to taki, że po zastanowieniu uznaliśmy, że nie potrzebujemy takiego 12-metrowego, bo tak długi jest ten dom, tarasu, wąskiego, długiego tarasu, bo po prostu z niego nie skorzystamy. Także ja to zresztą za chwilę wam narysuję. O, tak zrobię. Ale zanim przejdę do tego rysunku przy którym będę mógł to lepiej omówić, to tylko powiem, że chcemy w związku z tym ten taras zrobić na prawo od drzwi, natomiast na lewo od drzwi tu będzie dodatkowe pomieszczenie, które ocieplę i zabuduję. Dlaczego tak? No, zmiana planów troszeczkę wynika też z naszych problemów z wodą. Dlatego, że przy tak mało wydajnej studni ja muszę gdzieś zmieścić duży baniak na wodę. I to taki baniak pewnie 300-litrowy, jak nie 500 litrów wody.
No chodzi o to, żeby po prostu mieć taki bufor wody do codziennego korzystania. Bufor, który będzie się sukcesywnie, powolutku przez cały dzień napełniał z naszej mało wydajnej studni, tak żebyśmy mogli z tej wody z kolei korzystać. A taki duży baniak to jest bardzo duża powierzchnia, więc nie znajdę miejsca w środku domu, żeby go tam zainstalować. Zabrałby nam za dużo i tak małej powierzchni. W związku z tym tu zrobimy taką kotłownię, tu też zainstalujemy piec. To ja sobie tutaj wygodnie usiądę przy kozie w ciepełku i narysuję Wam, jak chcielibyśmy zrobić ten taras. To tu jesteśmy właśnie od tej strony domu, gdzie chcemy dobudować ten taras. Jak już widzicie, ta właśnie płaszczyzna dachu pociągnięta w dół powoduje, że tutaj ten taras zbyt szeroki, ta część zadaszona tarasu nie może być zbyt szeroka. Natomiast stwierdziliśmy, że po prostu możemy zrobić wysuniętą konstrukcję, taką pergolę, która będzie wystawała poza dach i zrobić dzięki temu szerszy ten taras. Tak wstępnie myślałem o czymś rzędu 3 metry. Do tych drzwi tutaj muszą być pewnie jakieś schodki, więc pewnie jakieś 3 metry na 3,5-4 metry. Taka byłaby powierzchnia tarasu. Częściowo byłaby ona osłonięta dachem, a częściowo byłaby tylko to taka pergola. Dzięki temu zyskalibyśmy większą powierzchnię, a w przypadku jakiejś brzydszej pogody to kto siedzi na tarasie. Tu jest też ten właśnie daszek, który chciałbym dobudować. Natomiast już idąc na lewo, przepraszam, od drzwi, tu byłaby ta część zabudowana. Starałbym się odtworzyć troszeczkę też sposób, w jaki to było zabudowane pierwotnie, czyli ta część była po prostu, ta przybudówka była odeskowana, czyli ja też to tak odeskuję. Wyżej będą to deski układane poziomo, a dół deski układane pionowo. I tu się robi taki mały gzymsik, który powoduje, że wszelki opad odsuwamy lekko od tych desek. Oczywiście, ponieważ tam ma być zbiornik z wodą i piec na gaz, to raz, że będzie to wymagało dodatkowego komina i to będzie taki niestety brzydki komin z stali, z kwasówki, ale on nie będzie specjalnie widoczny, więc to nie przeszkadza. A dodatkowo w tym pomieszczeniu chcemy również dołożyć okienko, którego pierwotnie tu nie było. I oczywiście te ściany będą już wykonane, tak powiedziałbym, w tej technologii domów szkieletowych, czyli pewnie jakieś ocieplenie rzędu 15-20 cm, tak żeby można było w środku również zachować odpowiednią temperaturę i normalnie to ocieplać, czyli tak samo posadzka, wylewka. Co to wymusza na mnie? No zmienia to troszeczkę też sposób robienia tego fundamentu, dlatego że do drzwi powinienem zrobić fundament z kamieniem, natomiast tam już dalej mogę zrobić fundament ze zwykłych bloczków betonowych, a ten kamienny fundament muszę odtworzyć. Tu również, czyli tutaj też powinny być widoczne kamienie. I w tym dobudowanym pomieszczeniu ono będzie nawet, powiem Wam, dość duże, bo będzie miało pewnie około 1,5 metra na jakieś 6 metrów. Także zmieścimy tam i ten baniak na wodę, zmieścimy tam też piec, może zrobimy tam również jakąś pralnię. To jeszcze jest do przemyślenia. Ostatnio, powiem Wam, na Facebooku trafiłem na taką dyskusję, artykuł na temat budowy, sensowności budowy
Oj, tu trochę wieje. Sensowności budowy domów drewnianych, domów z bala, dokładnie rzecz mówiąc. I z tego artykułu wynikało, że obecne przepisy powodują tak naprawdę, że takie domy nie mają przyszłości. Co jest bardzo dziwne, bo jeżeli się mówi tak dużo o ekologii, o śladzie węglowym, o emisji gazów cieplarnianych, to właśnie takie domy drewniane powinny być w pewien sposób promowane i powinny być wręcz zachęty, żeby korzystać z takiego materiału. Dlaczego? No popatrzmy na to, jak mocno ekologiczny jest to materiał. Przez 80 lat rośnie drzewo, które przez swoje życie, przez ten czas pochłania parę ładnych ton dwutlenku węgla. Następnie po 80 latach, gdy ten efekt pochłaniania jest już coraz mniejszy, takie drzewo jest ścinane i służy nam za budulec do domu, w to miejsce sadzimy inne drzewa, które dużo intensywniej w tym początkowym swoim wzroście ten dwutlenek węgla znowu z atmosfery absorbują. A my budujemy dom. Takie domy drewniane są naprawdę bardzo trwałe. Bardzo wiele takich domów i stuletnich i starszych widziałem. Nasz dom ma około 70 lat. Chociaż jestem przekonany, że część materiałów, które posłużyły do jego budowy, jest starsza. Bo to były materiały wykorzystane z poprzedniego domu. Więc na następne, powiedzmy 100 lat, to zebrane z atmosfery gazy cieplarniane magazynujemy w takim domu. I po 100 latach to drewno też bardzo rzadko się tak dzieje, że trafi do kominka, bo ono moim zdaniem jest wykorzystane czy do budowy innego domu, czy do budowy jakichś pomieszczeń gospodarczych, czy po prostu też jest to przepiękny materiał, na przykład na meble. Oj, coś kopce z tego komina emituje dużo gazów cieplarnianych w tym momencie. No, a dlaczego takie domy nie mają obecnie przyszłości? No dlatego, że patrzymy na dwa wskaźniki. Patrzymy na wskaźnik, ile takie zapotrzebowania rocznego na metr kwadratowy, i patrzymy na wskaźnik przenikania cieplnego. A drewno nie ma tutaj jakiegoś wybitnie dobrego wskaźnika. To jest dobry wskaźnik, ale żeby spełnić obecną normę, to taka ściana musiałaby mieć, jednolita ściana z bala musiałaby mieć grubość 70 cm, no co jest po prostu nierealne. Niestety wynika to z tego, że pominięto zupełnie taką właściwość drewna jak pojemność cieplna, jak tą zdolność kumulacji ciepła. A badania przeprowadzane w innych krajach skandynawskich czy w Stanach pokazują, że dom drewniany zbudowany ściana zbudowana z materiału o słabszym wskaźniku, ale z dobrą pojemnością cieplną, taki dom zużywa równie mało, czy też równie dużo energii, jak dom zbudowany na przykład w technologii domów szkieletowych, gdzie dzięki użyciu wełny mineralnej mamy fajny wskaźnik przenikania cieplnego, ale taki dom praktycznie nie ma za dużej pojemności cieplnej. Czyli efekt jest taki, że latem musimy w takim domu odpalać klimatyzację, żeby go schłodzić, bo on się momentalnie nagrzewa. W domu z bala tak się nie dzieje. A w zimie wystarczy na chwilę wyłączyć ogrzewanie i dom momentalnie się wychładza, gdzie w przypadku bala znowu tak się nie dzieje. Co więcej, takie słońce jak w tej chwili padające na nasz dom z bala
nagrzewa te bale i te bale oddają to ciepło potem powoli do środka domu. A znowu w domu w technologii szkieletowej tak się nie dzieje. I oczywiście ja nie chcę tutaj w żaden sposób negować takiego budownictwa, bo ono jest bardzo fajne i super się sprawdza. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że niestety rezygnujemy ze sprawdzonej technologii od wielu lat, która też się sprawdza. Tylko dlatego, że patrzymy na jakiś wskaźnik, wybraliśmy sobie jeden wskaźnik jako najistotniejszy, a pominęliśmy inne. Więc patrząc na to, że ten materiał jest właśnie tak ekologiczny i przy produkcji, to też może taka ciekawostka, przy produkcji materiałów tych nowoczesnych emitujemy gazy cieplarniane. Jeżeli robimy beton, to emitujemy gazy cieplarniane. A jeżeli używamy drewna, to ten wskaźnik nie jest dodatni, jest ujemny i to znacząco ujemny. Czyli budując dom z bala, redukujemy gazy cieplarniane. No, tyle. Jeśli chodzi o takie przemyślenia. Jeżeli kogoś to ciekawi, to myślę, że znajdzie sporo informacji na ten temat, bardziej szczegółowych. Tutaj też mogę polecić taką grupę na Facebooku Stary Dom w Remoncie. Tam jest dużo informacji na temat tego, jak takie domy należy remontować. To jak już jestem przy tym ogrzewaniu, to tylko doprecyzuję, że popytaliście, że zdecydujemy się na piec gazowy. Jest to dla nas chyba najsensowniejsze w tym momencie i najtańsze rozwiązanie. Mamy doprowadzony gaz, więc sama instalacja pieca gazowego i rozprowadzenie ogrzewania w domu nie będzie już tak kosztowne jak szukanie zupełnie innego sposobu ogrzewania typu budowa czy pompa ciepła, czy fotowoltaika. Na pewno byłyby to dużo droższe inwestycje, może tańsze później w utrzymaniu rocznym niż gaz, który prawdopodobnie będzie drożał, ale mimo wszystko nie sądzę, żeby nam się szybko ta różnica w koszcie zwróciła. No i jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego tak głęboko kopię? Pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy w domu mamy specyficzny zapach takich drewnianych domów. To może od tego kopania zacznę. Mam wrażenie, że tutaj po prostu powstaje mylne wrażenie, jak spojrzycie na ten próg. Bo on sugeruje, że rzeczywiście ja kopię dość głęboko. Oj, nie w tą stronę. Bo ten próg sugeruje, że ja kopię dość głęboko. Natomiast ten próg to nie jest poziom posadzki, nie jest poziom podłogi, który chcemy tutaj mieć. Zobaczcie, ten próg, góra tego progu to jest góra tej belki, a ta belka jest parę centymetrów powyżej podwaliny. Natomiast ja będę chciał podłogę zrobić mniej więcej na poziomie połowy podwaliny, czyli dół tej belki. Czyli te 20 cm tej belki. Ten próg, który tutaj nas troszeczkę oszukuje, to poziom posadzki będzie o 20 cm niżej niż to, co tu widzicie. Czyli tak naprawdę ja wybieram ziemię na jakieś 60 cm po to, żeby tu móc zmieścić się z wszystkimi potrzebnymi warstwami, żeby dobrze się odizolować od gruntu. Czyli wylewka, takich tak zwany chudziak, potem styropian albo styrobeton. Jeszcze nie wiem, co będzie dla mnie prostsze i łatwiejsze. Jeśli styropian, no to jeszcze później jedna wylewka na górze, następnie legary i podłoga na legarach, bo chcemy mieć drewnianą podłogę. I w ten sposób te 60 cm do połowy podwaliny wypełnię. No właśnie, wymieniłem takie materiały, których generalnie mówię, że nie są zalecane do domów, ale to trochę wynika z tego, że co by nie mówić o naszych dziadach, jak bardzo by ich nie chwalić za technologię domów drewnianych, tego jak te domy są zbudowane, jak fajne to są konstrukcje solidne i na lata, to niestety, jeśli chodzi o podłogę, to coś im
Tu nie wyszło. Niestety te podłogi w drewnianych domach były zimne, były zawilgocone. Nawet te podłogi budowane na legarach z powierzchnią wentylowaną pod podłogą, to też się do końca nie sprawdzało, tam też wchodziła wilgoć. I te podłogi po prostu były zimne. No nie mieli materiałów odpowiednich i tak to wyglądało. Także to jest na pewno coś, co trzeba zmienić i tutaj ja jak najbardziej jestem za tym, żeby z takich nowoczesnych materiałów w tym elemencie domu skorzystać. No i drugie wasze pytanie, czy jest tutaj specyficzny taki zapach, podejrzewam zapach stęchlizny. Nie. To znaczy dokładnie rzecz biorąc, na samym początku, jak tylko kupiliśmy ten dom, to tu był taki zapach. Nie jakiś bardzo intensywny, ale był. No to jest po prostu efekt tego, że w tym domu nie mieszkał nikt przez parę lat. Dom nie był ogrzewany, więc wszystko co było w środku, meble, jakieś materiały, zasłonki, to wszystko po prostu zawilgotniało i złapało ten zapach. Natomiast jak to usunęliśmy, jak usunęliśmy również tynki, które przeszły tym zapachem, to w tej chwili tu nie ma żadnego nieprzyjemnego zapachu. Natomiast wiem, o czym mówicie. No, zdarzyło nam się nocować w takim domu i niestety po powrocie wszystkie rzeczy musiały trafić do pralki. Tak przeszły tym zapachem. To co? Z naszej strony to już wszystko. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.